Cześć, tu Basia z Perth z zachodniej Australii. Dziś opowiem Wam o tym, jak wygląda zima i jakie trudne pytania na emigracji zadaje sobie każda osoba żyjąca za granicą. To będzie szczery film o samotności i ciszy, które towarzyszą życiu emigranta. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, serdecznie witam na moim kanale Życie bez scenariusza. Jak już mówiłam, jestem Basia i razem z rodziną mieszkamy w Perth, w zachodniej Australii. Opowiadam tu o naszej codzienności, życiu na drugim końcu świata, bez scenariusza i bez filtra. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi przygodami i doświadczeniami Polki w Australii, koniecznie subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Zima w Australii, jak sami widzicie, to coś zupełnie innego niż w Polsce. Porównanie temperatur bez porównania, chociaż mamy lipiec, tutaj jest w Australii 1 stopień Celsjusza, a u Was w lipcu 30 stopni Celsjusza. Różnica kolosalna. Nikt nie mówi nam przed emigracją, gdziekolwiek się wybieramy, jak bardzo można się czasem czuć samotnie. Takie szczere refleksje o wyznaniach życia emigranta właśnie w takim pięknym, zimowym poranku warto przeanalizować. Czy wolność, którą daje emigracja, to zawsze szczęście? A może gdzieś w tle czai się samotność, której nikt nam nie pokazał na pocztówkach naszego wybranego kraju, w moim przypadku Australii. No niestety, tego na pocztówce, na żadnym filmie nie zobaczycie. W poprzednim filmie mówiłam o samotności i wolności. Dziś wracam do tej myśli, bo było dość dużo komentarzy. Emigracja daje wolność od zasad, od osądów, od presji społecznej, ale też od obecności ludzi, których znaliśmy przez lata. Zobaczcie, zimowa róża, która kwitnie w Australii. Jest środek zimy. Pola golfowe. To jest ogród zimowy. Przepiękne miejsce na spacery i spędzenie czasu z rodziną. Ale wracając do tematu, na spacerze wszystko wydaje się piękne, jak widzicie. Natura daje ukojenie, ale w duszy wielu emigrantów mieszka coś, co trudno nazwać tęsknotą, osamotnieniem, potrzebą zrozumienia. Zima w Australii. Nie ma śniegu, ale jest pewien chłód. Nie ten w powietrzu, ale w relacjach. Kiedy jesteśmy daleko od rodziny, od języka, od swoich bliskich ludzi, to nawet najcieplejsze słońce nie zawsze wystarcza. A jak jest u Ciebie? Czy Ty czujesz czasem ten emigracyjny chłód? Czy odnajdujecie wolność, czy bardziej samotność? Dajcie znać w komentarzach. Wasz głos może być dla kogoś bardzo ważny, dla mnie też. Również Wasze opinie są dla mnie bardzo istotne. Słuchajcie, nikt nie mówi przed emigracją gdziekolwiek, że będziecie czasem siedzieć wieczorem w swoim domu, w moim przypadku w Perth, i czuć się bardziej samotna niż kiedykolwiek w Polsce. A przecież mam tu rodzinę, mam dom, mam wszystko, czego potrzebuję. No niestety samotność na emigracji to nie jest brak ludzi wokół nas. To jest brak ludzi, którzy nas rozumieją bez słów. W Polsce miałam przyjaciółkę,
i mam do dzisiaj oczywiście, z którą mogłam porozmawiać o wszystkim i dalej to robimy. Robimy to przez telefon, przez WhatsApp, przez różne media społecznościowe. Tu w Australii, nawet gdy poznajemy nowych ludzi, w moim przypadku, to jednak jest ta bariera językowa, kulturowa. Czasami czujemy się jak tacy mali aktorzy grający rolę szczęśliwego emigranta. No niestety, musimy improwizować w wielu kwestiach. Słuchajcie, takie momenty często zajmują nam głowę, przynajmniej mojej osobie. Ale pamiętam, wielokrotnie siedziałam sobie na backyardzie, patrzyłam, czytałam, rozpalałam kominek, cokolwiek. I czasami mam takie właśnie refleksje, że mam wszystko, o czym marzyłam. A dlaczego czuję się czasami taka niespełniona? To był moment, gdy zrozumiałam, że emigracja to nie tylko zmiana miejsca, to zmiana całego siebie. I myślę, że każdy, kto wyemigrował ze swojego rodzinnego kraju, takie ma odczucia. Dajcie mi znać, czy u Was również to występuje, czy też to odczuwacie tak jak ja. Myślę, że każdy emigrant przechodzi przez te momenty. Nie ma w tym nic złego. To część procesu adaptacji. Wiem, że żeby o tym mówić, żeby nie udawać, że wszystko jest idealne, bo prawda jest taka, że emigracja to nie tylko Instagram z pięknych plaż. To też łzy w poduszkę i tęsknota za tym, co zostawiliśmy. No bo niestety tak jest, czasami wracamy do wspomnień. W moim domu bardzo często się mówi o tym, jak było w Polsce, jakby to było, gdybyśmy byli w Polsce. Ale wiecie co? Te momenty samotności nauczyły mnie więcej o sobie niż lata życia w Polsce. Nauczyły mnie, że jestem silniejsza niż myślałam. Zobaczcie, natura jest przepiękna. Nic dodać, nic ująć. Kochani, takie pytania, które zadaje sobie każdy emigrant, ale o których rzadko się mówi głośno. Te pytania, które przechodzą o 3:00 w nocy czy o 2:00, gdy nie możecie spać. Jedno z takich pytań to jest, czy to była dobra decyzja? I to jest u każdej jednej osoby. Czy emigracja była dobrą decyzją? Szczególnie gdy widzimy na różnych mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, jak nasi znajomi z Polski kupują nowe mieszkania, awansują w pracy, a my zaczynamy wszystko od nowa w pewnym wieku. Czasem myślę, co by było, gdybym została. Ale potem patrzę na moje dzieci, które mają tu szansę, jakich w Polsce by nie miały, a może by jednak miały. Zawsze jest te ale. Drugie z takich podstawowych pytań, które mnie na przykład nurtuje i myślę, że wielu emigrantów. Co straciłam? Co naprawdę straciłam? Nie chodzi tylko o rodzinę i przyjaciół. Straciłam część siebie. Tę Basię, która była pewna siebie w swoim środowisku, która znała każdą ulicę, każdy sklep. Tu jestem jak dziecko, które uczy się świata od nowa. Czy warto było poświęcić tą pewność siebie? W moim przypadku na pewno tak. Ta Basia, która była pewna siebie w Polsce, również jest pełna siebie w Australii.
Wiedziałam, czego oczekiwałam. Miałam plan na życie. Miałam wstępny scenariusz na życie. Ale życie, tak jak mówię, jest bez scenariusza. Samo się weryfikuje. Takie trzecie pytanie, które nurtuje każdą mamę czy tatę. Czy moje dzieci będą szczęśliwe? To jest najtrudniejsze pytanie. Czy te nasze dzieci będą mi wdzięczne za tą decyzję? Czy za kilkanaście lat mi nie powiedzą: mamo, dzięki, że nas tu przywiozłaś, albo mamo, dlaczego odebrałaś nam polskość? To pytanie nie daje mi spokoju, bo decyzję podjęłam za nich, w jakimś tam stopniu razem z mężem. Ale ja jestem tą szczęściarą, że usłyszałam od własnych dzieci, że są mi wdzięczne za tą decyzję, że wyjechaliśmy z Polski. Były w Polsce już niejednokrotnie i ich domem jest na dzień dzisiejszy Australia. Zwiedzają świat, ale jednak Australia jest ich domem. Może dlatego, że my tu jesteśmy. Nie wiem, jakby się losy potoczyły, jeżeli byśmy stwierdzili z mężem, że my wracamy do Polski. Co oczywiście nie nastąpi, ze względu na to, że mam już tutaj wnuczkę. Kim jestem teraz? I to jest takie ostatnie pytanie, które też nurtuje każdego. Kim jestem? Nie jestem już w pełni Polką, ale nie jestem też Australijką. Jestem gdzieś pomiędzy. I czy to jest w porządku? No na to pytanie sobie musi każdy odpowiedzieć sam. W moim przypadku może zostawię te pytanie bez odpowiedzi. Poczekam na wasze komentarze. No i tak będziemy powolutku zbierać się. Mam nadzieję, że spacer po tych ogrodach bardzo się Państwu podobał. Przeszliśmy troszeczkę kilometrów. Piękny dzień, zimowy, chłodny, ale tak jak słońce, nie zawsze wszystko wynagradza. Kochani, i naprawdę, czy emigracja daje wolność, czy samotność? Czasami największe pytania rodzą się w ciszy. I taki zimowy spacer w Australii, myślę o tym, co naprawdę znaczy być wolnym i samotnym. Czy to jedno nie zaprzecza drugiemu? Ja, będąc na takich zimowych spacerach, mówię, jest zima w Australii i chłód, ale czy w sercu? Myślę, że po części tak. Zawsze będzie połowa mnie tutaj, druga połowa jednak w Polsce. Interesujemy się, co się dzieje. Nie bierzemy żadnych udziałów, co chodzi o politykę Polski, ale jesteśmy na bieżąco z wiadomościami. Ja mówię, nie każda zima jest biała, nie każda samotność wygląda smutno. Czasami emigracja chłodzi serce, nawet gdy świeci słońce. To już mówiłam. Dzisiaj świeci, śpiewają ptaki, pogoda jest przepiękna. Kochani, będę się powolutku z Wami żegnać. Dziękuję Wam za ten wspólny spacer. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, witam Was serdecznie w mojej australijskiej emigracyjnej codzienności. Tu mówimy bez scenariusza, bez filtra, z serca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Cię poruszył, zasubskrybuj, jeśli chcesz towarzyszyć mi w kolejnych spacerach i rozmowach i chwilach ciszy. Do zobaczenia w następnym filmie z buszu, plaży, miasta albo ogrodu. Gdziekolwiek będziemy, bądźmy razem. Życzę Państwu miłej niedzieli, spokojnych, szczęśliwych chwil w życiu, bo to jest najważniejsze. Życie mamy tylko jedno i trzeba je przeżyć jak najlepiej, bez stresu
bez scenariusza. Ja myślę, że spontanicznie czasami wychodzi dużo lepiej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, że jesteście ze mną. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostaliście ze mną do końca. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Hejka.